Cześć i witam po raz kolejny na moim kanale. W dzisiejszym filmie opowiem Wam bardzo dokładnie o jednej z koniugacji w języku polskim i dzisiaj będzie to koniugacja isz albo isz. W języku polskim niestety, kiedy patrzymy na końcówkę czasownika, nie możemy być w 100% pewni, do jakiej koniugacji należy ten czasownik. A więc musimy pamiętać, że ten konkretny czasownik należy do tej konkretnej koniugacji. Ale kiedy znamy już pierwszą osobę, kiedy znamy końcówkę dla pierwszej osoby i dla drugiej osoby, wtedy już jest łatwo. Natomiast wiem też z mojego doświadczenia, że po pewnym czasie, po wystarczającej ilości praktyki, zrobionych ćwiczeń, ale też słuchania języka polskiego, koniugacja czasownika staje się dosyć łatwa dla osób uczących się języka. I zanim jeszcze zaczniemy, chciałbym Was serdecznie zaprosić na moją stronę internetową. Link do strony zawsze jest w opisie filmu i w opisie kanału. I na stronie będziecie mogli znaleźć darmowy kurs właśnie o koniugacji czasownika. Znajdziecie tam 3 sekcje z 3 koniugacjami i potem dodatkowe 3 sekcje z mieszanką, z miksem wszystkich koniugacji. Jestem przekonany, że ćwiczenia będą dla Was bardzo pomocne, będą dla Was ciekawe i użyteczne i po zrobieniu całego kursu będziecie czuli się naprawdę dobrze z koniugacją w języku polskim. Dobrze, możemy zaczynać. Zaczynamy od końcówek. I w pierwszej osobie dla ja mamy końcówkę e. Dla drugiej osoby, czyli ty, mamy końcówkę isz albo isz. Potem trzecia osoba on, ona, ono, pan albo pani. Usuwamy ostatnią literę i nie dodajemy żadnej końcówki, żadnej litery. Potem w pierwszej osobie i w drugiej osobie liczby mnogiej mamy te same końcówki dla wszystkich 3 koniugacji. Jest to końcówka my dla pierwszej osoby i dla drugiej osoby jest to końcówka cie. I w trzeciej osobie liczby mnogiej dla oni, one i państwo mamy końcówkę on. I przechodzimy już do czasowników. Jak możecie zobaczyć, mamy 3 czasowniki z końcówką idź. Lubić, robić i mówić. Kiedy widzicie taką końcówkę, możecie być pewni, że w drugiej osobie będzie to końcówka isz. A więc lubić. Lubię, lubisz, lubi, lubimy, lubicie i lubią. Albo robić, robię, robisz, robi, czyli usuwamy tylko ostatnią literę, robimy, robicie i robią. I jeszcze ważna informacja, a więc w czasownikach z końcówkami bić, mić, nić, fić, wić i pić usuwamy tylko ostatnią literę i potem dodajemy końcówkę osobową. Czyli na przykład robić albo wić, tak jak mówić. I mówię Wam o tym, ponieważ mamy też czasowniki z końcówką idź, gdzie będziemy usuwać 2 litery. Czyli jeżeli nie mamy tych końcówek, jeżeli nie mamy czasowników z tymi końcówkami, to we wszystkich innych będziemy usuwać właśnie 2 litery. Na przykład w czasowniku budzić się usuwamy końcówkę idź, no i wtedy dodajemy końcówkę osobową, czyli budzę się. Potem budzisz się. Tutaj mamy to i, prawda, no bo jest to nasza końcówka osobowa. Potem budzi się, my budzimy się, wy budzicie się i oni,
one budzą się. I tak samo chodzić, chodzę, chodzisz, chodzi, chodzimy, chodzicie i chodzą. Tutaj też mamy dziś. Tutaj mamy płacić, ale robimy to samo. Usuwamy idź i mówimy płacę, płacisz, płaci, płacimy, płacicie i płacą. No i tutaj jeszcze raz mamy te informacje, czyli w pozostałych czasownikach z końcówką idź w pierwszej osobie liczby pojedynczej i w trzeciej osobie liczby mnogiej usuwamy właśnie dwie litery, po czym dodajemy naszą końcówkę osobową. Następnie czasowniki z końcówką isz w drugiej osobie. Kiedy widzicie czasowniki z końcówką idź, na przykład uczyć się, kończyć albo liczyć, to możecie być pewni, że w drugiej osobie liczby pojedynczej będziemy mieli końcówkę isz. Musimy też pamiętać, że w tych czasownikach w pierwszej osobie liczby pojedynczej i w trzeciej osobie liczby mnogiej, czyli ja, potem oni, one albo państwo, usuwamy dwie ostatnie litery, czyli y i cie. I potem dodajemy naszą końcówkę osobową. A więc uczyć się usuwamy idź i dodajemy e. Uczę się. Potem uczysz się, uczy się, uczymy się, uczycie się i w trzeciej osobie jeszcze raz usuwamy dwie litery i dodajemy on. Uczą się. I tak samo kończyć. Kończę, kończysz, kończy, kończymy, kończycie i kończą. W tej koniugacji mamy również czasowniki z końcówką eć, takie jak leżeć, patrzeć, słyszeć. Mamy oczywiście więcej, tutaj mamy tylko przykłady. Skąd mamy wiedzieć, że w tych czasownikach w drugiej osobie liczby pojedynczej mamy końcówkę isz, a nie isz? Już Wam wyjaśniam. A więc kiedy w naszych czasownikach mamy funkcjonalne, miękkie spółgłoski, takie jak dży, dzy, szy, czy, ży, albo z z kropką ży, no to właśnie w tych czasownikach będziemy mieli końcówkę isz w drugiej osobie liczby pojedynczej. I w tych czasownikach będziemy usuwać naszą końcówkę eć, ostatnie dwie litery, i następnie będziemy dodawać końcówki osobowe. A więc na przykład leżeć. Ja leżę, ty leżysz, on, ona, ono leży, my leżymy, wy leżycie i oni, one albo państwo leżą. I popatrzmy jeszcze na czasownik patrzeć. Ja patrzę, ty patrzysz, on, ona, ono patrzy, my patrzymy, wy patrzycie i oni, one albo państwo patrzą. W leżeć mamy z z kropką, ży, w patrzeć mamy ży, rz i w słyszeć mamy sz, szy. A więc mamy funkcjonalnie miękkie spółgłoski. I wreszcie czasowników, w których nie mamy wcześniej wymienionych spółgłosek, w drugiej osobie liczby pojedynczej będziemy mieć końcówkę isz. W tej grupie czasowników musimy też pamiętać o tym, że kiedy mamy zmiękczone, kiedy mamy miękkie spółgłoski właśnie z literą i, wtedy w pierwszej osobie i w trzeciej osobie, w pierwszej osobie liczby pojedynczej i w trzeciej osobie liczby mnogiej usuwamy trzy ostatnie litery i, i ci i potem dodajemy końcówkę osobową. Na przykład w czasowniku lecieć albo widzieć usuwamy trzy ostatnie litery i dodajemy końcówkę
osobową, a więc lecę, lecisz, leci, lecimy, lecicie i lecą. I widzieć, widzę, widzisz, widzi, widzimy, widzicie i widzą. Natomiast kiedy nie mamy tego zmiękczenia przez i, na przykład w czasowniku myśleć, wtedy usuwamy tylko dwie litery i następnie dodajemy końcówkę osobową. A więc myślę, myślisz, myśli, myślimy, myślicie i myślą. W tej koniugacji jest też grupa czasowników, gdzie mamy pewne zmiany, alternacje. Pamiętajcie, że kiedy mamy jakieś zmiany, to te zmiany są dla pierwszej osoby liczby pojedynczej i dla trzeciej osoby liczby mnogiej. Te dwie osoby zawsze mają ten sam wzór. I te zmiany to si zamieniamy na szy, ści zamieniamy na szczy, zi zamieniamy na ży, ździ zamieniamy na żdży i czci zamieniamy na czczy. Popatrzmy na kilka przykładów. Czasownik musieć. Zobaczcie, w pierwszej osobie mamy szy, czyli muszę, potem musisz, regularnie, musi, musimy, musicie i w trzeciej osobie liczby mnogiej mamy tę samą zmianę jak w pierwszej osobie, a więc mamy szy, muszą. Następnie jeździć. Jeżdżę, jeździsz, jeździ, jeździmy, jeździcie i jeżdżą. Ta sama zmiana. I czasownik czyścić, czyszczę, czyścisz, czyści, czyścimy, czyścicie i czyszczą. To samo. Pierwsza osoba szczy i trzecia osoba szcz. I na koniec jeszcze grupa czasowników krótkich, czasowników jednosylabowych, na przykład bać się, kroić albo spać. Tutaj musimy pamiętać, że zwykle w takich czasownikach w pierwszej osobie liczby pojedynczej i w trzeciej osobie liczby mnogiej, widzicie znowu w pierwszej i w trzeciej osobie mamy te same zmiany, ten sam wzór, dodajemy dodatkową literę J. Na przykład boję się, boisz się, tutaj już mamy i, boi się, boimy się, boicie się i boją się. Albo kroić. Kroję, kroisz, kroi, kroimy, kroicie i kroją. J w trzeciej osobie i J w pierwszej osobie. W niektórych czasownikach krótkich, jednosylabowych z końcówką ać mamy też zmianę a na o, tak jak w boję się. I ta zmiana już jest dla wszystkich osób. I mamy jeszcze czasownik spać. Tutaj mamy dwie zmiany. To s w każdej osobie zamieniamy na eś, i w pierwszej osobie liczby pojedynczej i w trzeciej osobie liczby mnogiej dodajemy i. A więc śpię, śpisz, śpi, śpimy, śpicie i śpią. I to była już ostatnia grupa czasowników z koniugacji ish albo ish. Dajcie znać w komentarzach, czy wszystko jest dla Was jasne. Zachęcam też do zostawiania swoich zdań właśnie w sekcji komentarzy z czasownikami. Pamiętajcie też o dużej ilości praktyki, która czeka na Was na mojej stronie.
Na koniec, jak zawsze, bardzo, bardzo proszę o zostawianie łapek w górę i subskrypcji. Będę bardzo wdzięczny, ponieważ jest to bardzo pomocne w rozwoju tego kanału. Do zobaczenia już w kolejną niedzielę. Cześć!